Cześć, witajcie. Jak to mówią, tu na razie jest ściernisko. O ile połowę grządki tutaj przy płocie z kwiatami i moimi porzeczkami mam jako tako zagospodarowaną, to w tej części, która jest za szklarnią, mam tylko posadzone porzeczki i zrobiło się po prostu ściernisko. I zaplanowałam sobie, że wezmę i obsadzę też kwiatkami, które sobie wysiewałam wczesną wiosną. Teraz one troszeczkę podrosły, ale zanim to zrobię, to muszę tutaj troszeczkę odchwaścić. Muszę sobie wyrównać trochę ziemię, bo ona też jest taka, z górki i pagórki tutaj są. I dopiero później sobie właśnie zagospodarować tymi moimi kwiatkami, tak żeby to wyglądało i żeby tutaj też tak ładnie obrosło. Także cóż, dzisiaj ta część, a w drugiej części filmu będę już wysadzała moje siewki ogórków do mojej grządki docelowej. Także zapraszam do oglądania. Zacznę sobie od uporządkowania tej mojej grządki. Ostatnio pokazywałam Wam na szorcie, że podzieliłam się moim rabarbarem, ale tutaj tak przy ziemi są takie liście, które tych gałązek, te gałązki też nie mają tak dużo tego miąższu, nie są takie grubiutkie, ale one mi leżą bezpośrednio na ziemi, co nie jest dobre, ponieważ ślimaki po tym wchodzą, obżerają, no i one gniją, także też nie są dobre dla tych wszystkich moich roślinek. Tu już część moich niebieskich dzwoneczków obcinałam chwilę wcześniej, no ale mam kolejne rośliny, które już przekwitły i te liście też nie wyglądają dobrze. Dlatego sobie je po prostu tutaj uporządkuję. Staram się zostawiać liście jak najdłużej mogę, ponieważ one wzmacniają roślinki. Wiatr przywiał jakąś starą reklamówkę. To nie jest moja siatka. No i kolejne tutaj niebieskie dzwoneczki do obcięcia. Już koniec. Tu mam czosnki, które się też same wysiały. O, ułamałam jednego, ale one już też przekwitają. W związku z tym będą osłabiały cebulkę. I też najlepiej jest je obciąć, chyba że czekacie na nasiona, no to wtedy trzeba je zostawić, ale mi nasiona nie są potrzebne. W ogóle czosnki z nasion, te czosnki ozdobne z nasion rosną bardzo długo i są dosyć malutkie. No, chyba że chcemy spróbować, to wtedy oczywiście, że tak. Wtedy czekamy na te nasionka, aż one się nam pięknie uformują. Tutaj aż tak dużo pracy nie ma, no ale te starsze liście trzeba pozbierać, wyczyścić. Niech inne roślinki się tutaj ładnie nam rozwijają. W zeszłym roku Tinka z kanału Daleko w Polu, także pozdrawiam Tinko, Ciebie i Jarka, poradziła mi, żebym porządnie przycięła czarną porzeczkę, ponieważ w zeszłym roku zebrałam tylko 100 gram czarnej porzeczki i obcięłam ją naprawdę porządnie. Tutaj ona ma głównie młode pędy i już przekwitła i mam też niewiele tych, słuchajcie, owoców, które się zawiązują. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, może 6 gron porzeczki, no ale mam nadzieję, że chociaż może w przyszłym roku się to rozwinie. Jak nie, no to trudno, to trzeba będzie pomyśleć nad jakąś inną rośliną, z której będę czerpała moje korzyści takie, żeby mieć tych owoców więcej. Ale takie odmłodzenie naprawdę, myślę, pomogło im, wygląda bardzo dobrze. Tu mam jakieś kwiatki, nawet nie wiem co to jest, także poczekam aż zakwitną, o ile to nie jest zielsko. Przy karmniku bardzo dużo mi wschodzi słonecznika, ponieważ jak sypałam słonecznik, to ptaki tutaj rozdziabywały i spadało sporo na ziemię. No ale tego słonecznika jest za dużo, więc też powyrywam te siewki słonecznika. I rośnie też zboże, bo zboże było też w mieszance dla ptaków i też się go pozbywam. I teraz będę
hakała w tych wolnych miejscach. Wzruszę trochę ziemię. Dostarczymy w ten sposób powietrza do ziemi i roślinki, korzenie będą się lepiej rozwijały. A tu jeszcze. Oho, gdzie się nie zajrzy, to trzeba trochę uporządkować. Padało ostatnio sporo, a ziemia pod rabarbarem nadal bardzo sucha. A już poza kamerą sobie tą stronę też wyczyszczę, bo ona zarosła tutaj przy szklarni. Uj, aż to ciężkie. Już sobie troszeczkę uporządkowałam, a także wyrwałam zielsko z tej strony. I jak tu możecie zauważyć, z tej strony mam białą deskę z jakiegoś starego łóżka. Ona już się trzyma chyba drugi sezon, o ile dobrze pamiętam. I tu miałam położone też jakieś części chyba z jakiejś szafy. Wykorzystam je, żeby sobie zrobić tutaj obrzeże do tej grządki. I ponieważ mam tutaj takie górki i doliny i mnóstwo kamieni, to pomyślałam sobie, że zbiorę sobie tą wierzchnią warstwę, gdzie mogę, i przesieję, żeby pozbyć się jak największej ilości kamieni. Także teraz sobie po prostu biorę szpadel w dłoń i będę zgarniała tą wierzchnią warstwę i przesiewała. Tylko że moje sitko tu z tej strony jest. Tu, gdzie jest karmnik, niestety też spada pokarm dla ptaków i ta ziemia się skleja. Będę musiała pomyśleć o jakimś rozwiązaniu na tę spadającą karmę dla właśnie ptactwa, żeby mi nie zaklejała tej ziemi. Jeżeli macie jakiś pomysł, to napiszcie proszę w komentarzu. Tu mam porzeczkę czarną, taką jedną gałązkę, ma listki, tylko że pojawił się tarcznik na niej. Będę musiała zebrać ręcznie. Nigdy nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Rozdrobnię i przesieję. Tak kroczek po kroczku będę właśnie sobie przesiewała tą wierzchnią warstwę, pozbywała się tych kamyków. Tu mam wiadro na te kamyki. Ile się da. Kolejna porcja. Tu bym mogła sobie już wyrównać jakoś, ale wiecie co, zanim to wyrównam, to wkopiemy sobie ten kawałek białej deski, żeby już było takie wykończenie. A tu jest kamień od groma. Ile tu musiało budynków, dróg być budowanych, to nie mam pojęcia. Po prostu to jest niemożebne. No nic, trzeba się pomęczyć. Jezus, jakaś cegłówka. Dzisiaj po prostu jest film. Zdobycze archeologiczne. Kamienie, cegły. Może to z jakiejś budowli romańskiej. Oby nie, bo jeszcze mi się tu jakieś historyczne ugrupowanie pojawi. Ciekaw jestem, czy tu jest jakiś napis. Oj, tu jest jakiś napis. Dobra, potem zobaczymy, co tu jest, jak wyczyszczę to wodą. Horpa. Muszę to wyczyścić. Musiała być jakaś droga, skoro tu jest tych kamieni. A powiem wam, że jak się tutaj wprowadziliśmy, to moja mama tutaj wykopała chyba 100 tonę już. One chyba podchodzą do góry, te kamienie.
Tak jak to się mówi, że kamienie się rodzą. I chyba te właśnie się tutaj wszystkie rodzą. Bo niemożliwe, żeby tyle ich było. No tak, tylko że tutaj jest wyżej. I trzeba jeszcze podkopać. Także jak ktoś narzeka, że ma gliniastą ziemię albo piaskową, to zapraszam na kamienistą, gdzie kamień na kamieniu stoi. A więc naprawdę trzeba się tutaj nakopać. Wykopałam naprawdę mnóstwo kamieni. Niestety nie mogłam sobie podkopać tak, żeby wyrównać tutaj tą deskę z tą inną, ponieważ naruszało to moje kafle i one się po prostu by chybotały i nie byłyby tak wyrównane, jak są teraz. Przykopałam sobie tą warstwą ziemi, którą odkopywałam te deski wcześniej i teraz chcę wysypać tą ziemię, którą sobie przesiałam, żeby móc zgarnąć z tą górną warstwę spod płotu i też ją przesiać. Nie wiem, czy te kamienie, te kamienie to chyba sobie po prostu przerzucę na tą drugą stronę, gdzie jest szklarnia, bo tu ona się mi obluźnia tak czy siak. Tą przesianą ziemię to już będę mogła mieć na kwiatki. Pogoda się zmienia jak w kalejdoskopie. Przez chwilę padało, dlatego udałam się do domu na drzemkę. A co tam, wolny dzień, to można sobie zrobić chwilę drzemki, odzyskane siły. I tak, moi drodzy, mam tutaj sadzoneczki moich turków, tak zwanych śmierdziuszków. Także sobie je teraz po prostu wsadzę tutaj przy mojej obwódce. I ja mam tutaj, w tych doniczkach mam te turki po 3 sztuki. I tak po 3 sztuki będę je wkładała do ziemi, ponieważ one są drobne. One nie rozrastają się jakoś mocno. Dlatego sobie tak właśnie po te 3 sztuki posadzę tuż przy tej obwódce. Jak już mam te moje turki wysadzone, to przyniosłam sobie też rozsadę moich astrów. Astry są wyższe, więc one pójdą za turki. Tu już widać, że tym astrom należy się świeższa ziemia niż ta doniczka. I astry będę sadziła w kępkach. Zobaczę, ile ich mam. Najwyżej troszeczkę porozdzielam. Że mogę je rozdzielić tak jeszcze tutaj. A tutaj nie jest przekopane. Czyli potrzebuję jakiejś łopatki. To już lepiej. I ostatnie tu na brzegu. Też do rozdzielenia. Sadzoneczka, albo tak można też rozpłaścić. O, w ten sposób i będzie więcej, ale ja sobie rozdzielę na pół. Dobrze, mamy astry, czyli pierwsze mamy niziutkie turki, śmierdziuszki, jak kto woli. Jeszcze mi troszeczkę zostało tych sadzonek i jak zostało, to sobie gdzieś je, może dalej gdzieś je wezmę za chwileczkę. I tak, tu mam turki, mamy astry, tu mam jakieś dmuszki, tu mam sadzonki mojej małej porzeczki i tu z kolei mam, co to jest? Kalendula. Kalendula to jest, zapomniałam co. Au, nogi mnie bolą. Ale może nie to, gdzieś tu, aha. I tutaj z nasion wysiewałam sobie z nasion, moi drodzy,
łubin kolorowy i mam kilka sadzonek. Jest też zielsko, dlatego muszę to rozdzielić, ale ten łubin, nie wiem czy widać dobrze, bo nie widzę ekranu. I ten łubin będzie wyższy, także myślę, że go posadzę tak za porzeczką, prawie że przy płocie. Czyli robię takie, ojojku, jakie korzenie piękne. Nie wiem, czy będzie widać, ale taki system korzeniowy. To jest z nasion, także też nie jestem pewna, czy one w pierwszym roku mi zakwitną. Za porzeczką, tą malutką, ten łubin może rosnąć. Czas przygotować rozsadę, moją grządkę z ogórkami. Mam rozsadę ogórków różnego gatunku, ale tutaj mam pięknie wyrośnięty koper i tu z tyłu też mam cały rządek kopru. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, mój koper, moja grządka jakoś w połowie nie urosła. Nie wiem dlaczego, tylko przy brzegach urosła, ale teraz ten koper, tą część już wyrwę do mrożenia. Ojejku, ale jest tak sucho, że bardzo ciężko jest w ogóle coś wyrwać. Wczoraj u nas było 30 stopni i dzisiaj też będzie ponad 30 stopni, więc muszę tą grządkę przygotować z samego rana i jest dopiero chwila po 6. Także postaram się mówić trochę ciszej, żeby nie budzić ludzi. Jest niedziela, wcześnie rano. Ja wczoraj byłam w pracy i zdążyłam tylko podlać troszeczkę, a dzisiaj muszę właśnie to wysadzić. Wczoraj już wieczorem nie zdążyłam. Oprócz kopru tutaj mam sadzonki kalarepki, ale ja ją zostawię. Dopóki się te ogórki nie rozrosną, to mam nadzieję, że cokolwiek z tej kalarepki urośnie. Ale zrobię jej takie kopczyki, ponieważ ona się jakoś tak, no wiecie, wyrosła za bardzo i przeszkadza jej to tutaj, że jest wiotka taka. Także teraz sobie zrobię rowek na pierwsze moje sadzonki ogórków i zleję porządnie wodą. W ten sposób, żeby mi było łatwiej robić tą rozsadę ogórków. I myślę, że 3 rządki mi tutaj w zupełności wystarczą. Te pałąki jeszcze zostawię, bo będę okrywała te ogórki ze względu na koty. I gdzieś tu w połowie. A wykopuję cały rowek, bo chcę tutaj po prostu nalać sporo wody, zanim posadzę te ogórki. I 3. rządek. Mam samosiejki też słonecznika i je zostawię, bo w zeszłym roku jak zostawiłam i jak pięknie rosły na grządkach, to nadawały super ochronę przed słońcem. Teraz do tych moich rowków dodaję obornika granulowanego, żeby głodne ogórki mogły sobie czerpać pokarm i żeby ten obornik granulowany sobie tutaj fajnie się rozkładał, to właśnie wleję do tych rowków sporą ilość wody. Tutaj, kochani, mam odmianę Polan, także tak pięknie urosła moja rozsada ogórka Polan.
I będzie to mój pierwszy rządek. Gdzieś tutaj. Nie mam dużo. Powiem Wam, ile tu jest roślinek. 3, 6, 9, 11, 13, 15 sadzonek tego polana. Także mam nadzieję, że w jednym rządku mi się zmieszczą. Kolejny ogórek. Też niedużo wcale. To jest ogórek śremski i tutaj już plenność taka wysoka nie była, ale chyba sadziłam po 2 nasionka. W jednej komórce wcale nie urosły. I tutaj ogórek dar i zobaczcie, też są puste przestrzenie. Niestety nie wszystkie. Sadziłam po 3 nasionka, a więc powinno być 3, 6, 9, 18 powinno być, a mam 3, 5, 7, 8, 9. Także 50% ogórka dar zeszło. Ale sobie to też właśnie rozsadzę i tyle mi w zupełności wystarczy. Mam nadzieję, że mi sporo tego nie wypadnie podczas przesadzania do gruntu. Ogórek nie za bardzo lubi przesadzanie, ale było bardzo zimno przez dłuższy czas. W związku z tym narobiłam te rozsady jak mogłam. I tutaj mam co ja tutaj mam? Ogórek Tessa sałatkowy. Też niewiele, bo mam tylko 5. 5, ponieważ 3 wsadziłam do szklarni i zobaczyć, jak będzie się w szklarni ten ogórek sałatkowy sprawdzał. Ale to zostawię na koniec. Zobaczę, czy będę miała miejsce na tej grządce. Jeżeli nie na grządce, to może wsadzę do dużej doniczki. Także zabieram się za sadzenie ogórków. Tu z kolei mam rozsadę, tu już żółte listki się robią, ale to trzeba do większej doniczki. Mam 4 sadzonki o dużej dyni Crown Prince. To ma być taka zielonkawa skórka. W zeszłym roku mi nie wyszła. Zobaczymy, czy w tym roku się uda. Na razie sadzonki są. Także ziemia jest przygotowana, jest mokra. Mam tutaj tego polana. To sobie odłożymy. Korzonki są ładne. Też nie lubi rozdzielania, więc ja sobie tak po te 3 sadzonki zostawię. I jedną powinno się usunąć. Aczkolwiek ja sobie sprawdzę, jak one się zachowają po przesadzeniu, bo może któryś odpadnie, może któryś będzie słabszy i wtedy dopiero po prostu odetnę. Ponieważ są rozsady po 3, to postaram się tak między 40 a 50 cm je rozsadzić, żeby sobie nie przeszkadzały, jak będą się rozrastały. Przy okazji, jak jest zielsko przy tych sadzonkach, to sobie też pousuwam, ale staram się nie naruszać tej pięknej bryły korzeniowej. Jak zostawię te moje tutaj słoneczniki, to może niektóre ogórki się będą po nich pieły. Zobaczymy. Nie planuję żadnych wsporników, żadnych tutaj prowadzenia uprawy pionowej, ponieważ u mnie pionowa uprawa się nie sprawdza, bo ja mam bardzo dużo wiatrów, a jak jest tak jak gorąco, jak teraz 30 stopni, to jest totalnie patelnia i to wszystko wysuszało mi jak prowadziłam w pionowej tutaj uprawie i z ogórków zebrałam tylko kilka, także wolę uprawę taką właśnie na ziemi, na płasko. Dobrze, pierwsze ogórki posadzone, teraz następne. Ogóreczki już są posadzone, podlane, ale już jest bardzo gorąco, a jest dopiero przed 7. Dlatego, moi kochani, nie wiem, czy będzie widać. Mam taki stary parasol i po prostu osłonię tym parasolem tą moją grządkę dzisiaj przed tym okropnym upałem. Jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale tak jak będzie się słońce przemieszczało, to ja będę po prostu przestawiała tą parasolkę. Zobaczę tylko w kadrze, czy widać, żeby ona była w cieniu dzisiaj.
to widać. Już Wam pokażę troszkę wyżej. O, taka wielka parasolka. Ona jest stara, już jej nie używamy, ale zacieniła mi ładnie grządkę. Także podczas dnia będę ją po prostu przesuwała w prawo, tak jak będzie słońce szło, bo na razie wschodzi z tamtej strony, o tam, oj, o tam, gdzie jest parasolka i będzie sobie tak szło naokoło, także chronimy. Wszystko jest, ogórki są, także życzę Wam cudownego, miłego dnia. Do następnego razu. A nie, jeszcze Wam coś pokażę, poczekajcie. Zobaczcie na moje manche du, jaka jest różnica. Tu jest jeden rodzaj manche du, a tu jest drugi rodzaj manche du. Zaraz podejdę, zobaczę, które jest które. I pięknie ukwiecone jest manche du, czyli ten płaski groszek, zielone, zwykłe zielone, więc to manche du tutaj po lewej stronie to jest manche du purpurowe. Zielone już jest pięknie okwiecone, a te purpurowe no niestety jeszcze nie, ale rośnie zdrowo i rośnie w skrzynce z rozsad. Także tyle. To na tle mojego manche du i pod słońce też nic nie widzę. Ajajajajaj, ale daje ostro. No bo, no. O, i pszczółki są. Zaraz będę robiła obchód ogrodu, zanim tu się zrobi ukrop i nie będę w stanie tutaj nic robić. Kochani, jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. Teraz filmy pojawiają się troszeczkę rzadziej, tak mam tak na myśli, żeby chociaż co 2 tygodnie coś wstawić, ale przyjdzie czas, kiedy będzie tak jak było regularnie co tydzień. I wszystkim moim subskrybentom serdecznie dziękuję za to, że ze mną jesteście, komentujecie, lajkujecie, zostawiacie serduszka. Jest jeszcze taka funkcja hype, czyli dodaj punkty swojemu twórcy, swojemu ulubionemu twórcy. Wiecie, mam nadzieję, że jestem ulubiona. Muszę to powtórzyć. Oprócz tego, że możecie zasubskrybować kanał, możecie dać lajka, komentarz, zostawić serduszko, jabłuszko, kwiatuszka, na co macie ochotę. Ale jeszcze jest jedna funkcja taka, hype, gdzie dodaje się punkty dla swojego twórcy, dla osoby, którą oglądaliście i spodobał Wam się film. I jeżeli macie ochotę dać mi troszeczkę punktów, żeby YouTube pokazywał moje filmy kolejnym osobom, to będę Wam bardzo wdzięczna. To cóż, kochani, życzę Wam cudownej, fantastycznej niedzieli. Miłego dnia. Pa, pa.